Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Garage. Dzisiaj taka drobna niespodzianka, bo nie ciągniki, nie kosiarki, a koparki. Mamy tutaj trolla. Jak widzicie, zakupiłem go jakiś czas temu. Oczywiście wiedziałem, że z niego cieknie i jego stan jest, że tak powiem, no jaki jest. Pokopałem nim tam trochę, bo musiałem poudrażniać, że tak powiem, trochę rowy. No i oczywiście z tego wszystkiego wiedziałem, że się będzie lało i się leje, ale to dość poważnie. Wszystko to ma, zobaczcie, gigantyczne luzy, więc będziemy go całego rozbierali na części i naprawiali. Więc chyba czas zabrać się po prostu za robotę. Zacznę sobie od zdjęcia łyżki. Podparłem specjalnie na podnośniku. Się spytacie dlaczego? Bo przecież mogę podnieść ramię. Otóż nie mogę po prostu podnieść ramienia w tej chwili. No po prostu mi w ogóle pękł przewód i ja go tutaj tak naprawdę ledwo wciągnąłem, więc będę musiał podpierać po prostu poszczególne elementy i je po prostu powolutku pościągać. Najpierw zaczniemy od łyżki. Trzeba wypiąć tutaj parę tylko zawleczek i powybijać parę stworzni. No później będziemy pewnie rozkręcać od razu hydraulikę, rozbierać tutaj ramię, wszystko po kolei aż do samej tutaj obrotnicy. No więc tak, żeby zdjąć łyżkę, to najpierw musimy tutaj rozbezpieczyć tłok. U mnie on jest tutaj zabezpieczany śrubą, więc ja już odkręciłem i teraz wystarczy tutaj wybić ten stworzeń i tłok nam, że tak powiem, puści łyżkę. No, następnie musimy wyciągnąć ten stworzeń i ten, który tutaj znajduje się na dole zabezpieczony gwoździem. Zaczynamy od tłoka, następnie później rozbezpieczamy sobie to i na końcu samą łyżkę. No i łyżkę już mam zdjętą. Teraz ściągam siłownik, rozkręcam całą tą tutaj hydraulikę, no i później podwieszę go właśnie na żurawiu, już sobie podjechałem i będziemy ściągać całe ramię. Ja już tutaj wszystko przygotowałem do ściągnięcia samego ramienia, odpiąłem tą hydraulikę, jak mówiłem. Za chwilę go zawieszę na żurawiu, bo ten element jest dość ciężki i sam po prostu tego, że tak powiem, nie dźwignę, więc wspomogę się sobie żurawiem, ale zanim jeszcze zdejmę ramię, to zobaczcie, jaki tu jest luz na tym mechanizmie odpowiadającym za obrót. Tutaj wygląda, że jest on niby niewielki, ale zobaczcie, co się dzieje na końcu ramienia. To jest prawie metr normalnie różnicy pomiędzy jednym skrajnym położeniem a drugim. Więc to wszystko naprawdę trzeba pokasować. Ale najpierw ściągnijmy to ramię. No i ramię już sobie wisi. Ale zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczcie te tulejki. Chyba je wymienimy, co? Ale przynajmniej nie trzeba wybijać. Dobra, stawiamy to i rozbieramy resztę tej hydrauliki. I zdejmujemy całe ramię. No i hydraulikę już mam całą rozpiętą. Tutaj odkręcone te wszystkie przewody. Tak samo od razu zdjąłem tutaj ten dolny siłownik. I powiem Wam, że myślałem, że te elementy są cięższe. Ale okazuje się, że normalnie jedną ręką, zobaczcie, można to spokojnie dźwignąć. Więc tutaj na spokojnie w dwie osoby tutaj bez problemów to sobie ściągniecie, jak będzie taka potrzeba. A ja już go podwieszam bezpośrednio na żurawiu i wybijam ten ostatni stworzeń. Ramię ściągnięte. Teraz ściągniemy cały rozdzielacz, więc odkręcę go tutaj od siłownika. Oczywiście odłączę od ciągnika. I tutaj mam tylko 4 śruby do odkręcania i cały rozdzielacz już będzie ściągnięty. No i cały rozdzielacz już zdjąłem. Oczywiście wcześniej podkręcałem od niego wszystkie te przewody, żeby się z tym pajączkiem nie ciągać. I wszystkie oczywiście króćce pozapychałem po prostu na sztywno folią, bo to już będzie leżak magazynowy. I pamiętajcie, że jak cokolwiek tutaj robicie, to żeby po prostu Wam się nie nasypało do tego rozdzielacza, bo później mogą być z tego po prostu problemy. Albo właśnie tak jak ja folią, albo jakimiś drewnianymi kołyczkami. I teraz będzie mógł leżeć na półce parę ładnych lat i czekać na swoją kolej ponownego użycia. A teraz zajmiemy się resztą tutaj tej ramy. Wytnę tutaj cały ten spornik od rozdzielacza, bo on już mi nie będzie potrzebny. I zdemontujemy tutaj całą kolumnę. Mocowanie rozdzielacza już
wyciąłem. Tak samo odciąłem od razu tutaj ten pręt, bo mi przeszkadzał od wspierania przewodów hydraulicznych. Teraz zajmę się rozebraniem tutaj tych wszystkich cięgien od samego skrętu, żeby później właśnie zdemontować całą kolumnę. I teraz jak już te cięgienko mamy zdjęte, to należy odkręcić tutaj tą śrubkę, która nam kontruje tą dużą nakrętkę. Odkręcić tutaj tą nakrętkę, a następnie tutaj zobaczcie, mamy śrubę regulacyjną luz tutaj na tym łożysku. Są tutaj jakieś łożyska stożkowe. Za chwilę je wyciągnę i zobaczymy, co tam dokładnie jest w środku. No i kolumna zdjęta. Tak jak mówiłem, trzeba powoli odkręcić tą nakrętkę regulacyjną i ten stworzeń nam praktycznie, a przynajmniej mi, tutaj prawie sam wypadł. Jeżeli chodzi o łożyska, no to tak jak mówiłem, łożyska stożkowe. Łożyska są w dość dobrym stanie, poza tym, że tutaj chociaż syfu jako takiego nie ma, więc pójdą tylko do umycia i pójdą tutaj z powrotem, ale wszystko trzeba dokładnie, ładnie wyczyścić, żeby tutaj już nie było tego syfku. Zaraz jeszcze zdejmiemy tutaj całe to mocowanie wraz z całym tutaj tłokiem, żeby mi tutaj już została goła rama. Po krótkiej przerwie od tego projektu, minęło chyba z 2 miesiące, wracam z powrotem do pracy. Trzeba w końcu to zrobić z tego tytułu, że jest najzwyczajniej w świecie potrzebny ten trolik. Na co się zdecydowaliśmy? Wytniemy tutaj te całe elementy wzmacniające i przespawamy to wszystko do góry. Dzięki temu łapy nam się już troszkę przysuną do kolumny i będziemy mogli niżej opuścić całą kolumnę wraz z ramieniem. Dzięki temu będziemy mogli kopać głębiej o te 30 parę centymetrów już. No i oczywiście też zmienimy mocowanie łap, bo jak to zostanie wycięte, to zostanie przełożone tutaj na bok, aż praktycznie na samą górę, żeby były tutaj odpowiednie kąty i żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi, żeby wytrzymało bez problemów te obciążenia, które tutaj będą przenoszone przez to. Ale żeby Was tutaj nie zanudzać, to jeszcze tylko powiem, że zostanie też przeniesione tutaj górne mocowanie, żeby było w linii tak samo tutaj z tymi mocowaniami i zostanie przeniesione tutaj w te miejsce. Zostaną dospawane najprawdopodobniej 2 kątowniki i tutaj kątownik na wzmocnienie, żeby to wszystko się, że tak powiem, kupy trzymało. I żeby oczywiście były odpowiednie odległości pomiędzy górnym a dolnym mocowaniem, żeby on chodził po prostu idealnie w pionie, bo w tej chwili przy tych mocowaniach on albo odchyla się od ciągnika, albo kładzie się na ciągnik przy podnoszeniu, co jest po prostu uciążliwe. No i właśnie tak samo przez to, że przesuniemy te łapy, to będzie można go bez problemu właśnie podnieść i przejeżdżać nim nawet na rozłożonych łapach, bo w tej chwili te łapy po prostu szły bardzo pionowo i po prostu na ciągniku, jak już on był zamontowany, był problem z podniesieniem go na rozłożonych łapach i do przejazdu już było trzeba te łapy złożyć tak naprawdę, bo wystarczyła niewielka nierówność, żeby po prostu tymi łapami zahaczyć. No ale zabierzmy się do roboty. Jedna strona wycięta, tak to mniej więcej będzie wyglądało po przyspawaniu. To teraz czas zabrać się za drugą. Tak to wygląda po przyłapaniu. Drugą stronę już również ogarnąłem. Były nawet robione przymiarki łapek, żeby było wiadomo, jak to się wszystko, że tak powiem, będzie składało. Więc teraz zabieram się za dokładne pospawanie tych elementów. Obie strony mamy już przyspawane i oszlifowane. To teraz czas na górne cięgno. Górne cięgno też zostanie zmienione. Mniej więcej w to miejsce zostanie to wszystko przesunięte. Tutaj dospawamy oto tą część teownika i przerobimy to mocowanie bliżej, żeby idealnie nam ta rama chodziła na ciągniku w pionie. Więc ja zabieram się za oczyszczenie tego wszystkiego, oczywiście oszlifowanie krawędzi, żeby to wszystko porządnie tutaj wspawać. No i teowniczek tutaj mamy wspawany, mocowanie mam już przygotowane. Będzie to mniej więcej w ten sposób wyglądać.
Za chwilę tylko jeszcze wymierzę dokładnie środek pomiędzy zaczepami dolnymi. No i przyspawam tutaj nowe górne mocowanie śruby centralnej. No i słuchajcie, mamy to. Mocowanie zostało przesunięte. Już dospawane. Na sztywno śruba centralna tutaj wchodzi. Mamy tylko 2 mm luzu. Stworzonek też pięknie się wsuwa. Więc teraz możemy zabrać się za samą kolumnę. Co do kolumny, poprzedni właściciele, jak widzicie, już tutaj modowali różne cyrki. I co tu już zostało wykonane? Oczywiście już zostało tutaj, jak widzicie, z tej strony odcięte, tak samo tutaj ten dolny wąsik, żeby to delikatnie podprostować, bo łożysko zapierało się tylko i wyłącznie tutaj w tym punkcie. Teraz już będzie się opierać tutaj na całej powierzchni. Co do górnego mocowania, górne mocowanie zostaje. Jak widzicie, teoretycznie cała belka jest oczywiście krzywo, no ale to mocowanie, jak mówiłem wcześniej, chyba jest proste. I wszystko jest tutaj wyosiowane do stworznia. Więc ja już tak naprawdę zabieram się za przyspawanie porządnie z powrotem tego tutaj wzmocnienia. I tutaj chyba wszystkie te spawy oczyszczę i delikatnie poprawiam, bo tutaj jest nasmarkane. Więc po prostu to wszystko postaram się przetopić, żeby porządnie trzymało. No i obspawałem to wszystko dokładnie, pozalewałem, ponadlewałem, żeby tutaj to wszystko wzmocnić. Teraz pooczyszczam wszystkie spawy, do których mam dostęp i je delikatnie zabezpieczę. No i ramę mamy już pomalowaną, gotową do założenia na ciągnik. Nie czepiajcie się, że tutaj tak na sztukę, tylko dosłownie to pomalowałem, odtłuściłem. Dospawałem tutaj jeszcze te trójkąciki dodatkowo na wzmocnienie. One tutaj były wcześniej do ramy dospawane, ja je po prostu wyciąłem i wspawałem tutaj na same tutaj mocowania dolne, żeby to dodatkowo jeszcze wzmocnić. I zająłem się kolumną. Tutaj zobaczcie, są otworki od regulacji tak naprawdę obrotu. I zobaczcie, tutaj ten stworzeń ma gigantyczny luz. Okazuje się, że otwory są równe i ten stworzeń jest po prostu za cienki. Więc od śruby centralnej tutaj pójdzie stworzeń 25 mm, a nie 24, a nawet poniżej on miał, żeby po prostu tutaj pokasować trochę te luzy. Również ten sam stworzeń zastosuję tutaj, tylko że jak widzicie on ma tutaj otwór troszkę rozbity, tak, że tak powiem w jajeczko, więc napawam delikatnie, mam rozwiertak i spróbujemy to po prostu naprawić, żeby też po zablokowaniu obrotu nie było takiego luzu. Więc ja już mam spawereczkę praktycznie przygotowaną, więc napawam tutaj z jednej, delikatnie z drugiej, oszlifuję rozwiertakiem, rozwiercę na ten oto stworzeń. No i słuchajcie, udało się tutaj napawać, rozszlifować delikatnie, później rozwiertaczkiem. Nie jest oczywiście idealnie, bo tutaj troszkę migomat źle ustawiłem i trochę prychał, więc jest tutaj takich, że tak powiem, zadziorków, ale stworzeń tutaj, zobaczcie, który ma iść docelowo, wchodzi i tutaj luzu nie ma. Jest tak idealnie spasowany, że na pewno będzie to działać. Poza tym jest to tylko blokada od obrotu, więc będzie używana tylko przy transporcie. I myślę, że te spawy wytrzymają zdecydowanie dłużej niż to, co tutaj było, bo rozszlifować te spawy było bardzo trudno. Jeszcze tutaj tak delikatnie napawałem, bo tutaj było tak brzydko i ładnie oszlifowałem. Teraz weźmiemy ramę i założymy kolumnę już bezpośrednio na ramę. No i już mamy wszystko gotowe, stworzeń umyty, łożyska tak samo, więc teraz tylko smarujemy łożyska, wkładamy je w kolumnę. Oczywiście pod spód idzie ta podkładka, na górę idzie łożysko, podkładka, na to ta nakrętka. No i okazało się, że tutaj w nakrętce jeszcze mamy taką, jak widzicie, śrubkę kontrującą, więc tutaj też ponaprawiałem gwinty.
bo były troszkę, że tak powiem, już uszkodzone, przeciągnięte, więc wszystko zostało naprawione. Więc teraz smaruję łożyska i składam to wszystko do kubki. No i zobaczcie, kolumna złożona, ładnie, płynnie się obraca, bez żadnych zacięć. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Łożysko zostało wyregulowane. Już nie ma tutaj ani gramka luzu, więc wszystko jak najbardziej będzie w porządku. Jeszcze sobie tutaj od razu włożyłem ten stworzeń do blokady, żeby sprawdzić, jaki tu jest luz na tym stworzniu. I zobaczcie, że naprawdę chyba będzie nawet problem to spinać, bo ten luz jest minimalny. I to będzie na tyle w tym odcinku, a w kolejnym zajmiemy się całym tutaj mechanizmem obrotu i tak naprawdę już założeniem ramienia. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.